Okej, witamy serdecznie. Po przerwie kontynuujemy dalej nasze zaskoczenia, rozczarowania na rok 2024, chociaż pewnie będziemy sięgać dalej, bliżej tej daty. No i teraz skupimy się na tych rzeczach, które nas pozytywnie zaskoczyły, a kontynuować rozmowy będą Irek, Konrad. I Piotrek, cześć. Czołem. hej. Dobrze, to przejdźmy do tych ciekawych rzeczy, które nas pozytywnie zaskoczyły. No i ja może sobie zacznę od pewnej metafory. Nie wiem, czy kojarzycie chłopców Anansiego z Gaimana. Ogólnie Gaiman ma tą całą tam opowieść o bogach, którzy gdzieś tam żyją w świecie ludzi, nie? Kojarzycie? Czytaliście amerykańskich bogów podobne? I jest taki bóg, który nazywa się Anansi, którego mamy też w Great Zimbabwe, The Trickster, czyli bóg kłamstw, bóg przedstawiany z motywami pająka, który snuje tą sieć dookoła siebie. I tam jest taka fajna scena z tym bogiem, jak on pokazany jest, jaki on ma przekład na rzeczywistość. To znaczy jest przykład, kiedy ktoś tam ostrzygł psa, i wystarczyło tylko, że Anansi skrytykował, powiedział, no ale ten pies głupio wygląda, i ludzie już na widok tego psa się uśmiechali, słysząc gdzieś z tyłu głowy, mając tę jego krytykę, te jego słowa tak mocny wywołały efekt, że to stawało się rzeczywistością. I tak tutaj nawiązuje do moich rozgrywek z Pythonem. Gier takich jak Durian czy inny Groove, które poznałem rok temu. Durian był dla mnie takim największym właśnie zaskoczeniem z tego względu, że tam właśnie zobaczyłem tą magię opowieści, którą nam przedstawił. Mamy po prostu sytuację, kiedy tworzymy zamówienie, wychodzą kolejne karty z owocami i my widzimy, jakie owoce mają współgracze, nie wiemy, jakie my mamy owoce, które stoją przed nami, czyli ta karteczka. I chodzi o to, żeby po prostu w pewnym momencie podpieprzyć naszego sąsiada, powiedzieć, zawołać, jest taki dzwoneczek jeszcze jako dodany rekwizyt. Łapiemy za ten dzwoneczek, dzwonimy, mówimy, panie Sławeczku, tutaj chyba sąsiad się troszkę pomylił z tym zamówieniem. No i szef przylatuje wkurwiony, patrzy na to zamówienie i mówi, ty, co ty odpierdzielasz, to jest zamówienie dobre, ty masz minusa, nie? I wiecie, ja to później próbowałem tą grę pokazać na 18-konie. No i tam chłopaki sobie chwilę pograliśmy, pośmialiśmy się, ale to nie było to. My często mówiliśmy tam, jak Python opowiadał o tych grach dla dzieci i tak dalej, że czy to ty tworzysz tą grę, czy ta gra jest naprawdę dobra, nie? No ma niesamowity dar tworzenia historii wokół gry. Właśnie w tego typu grach, jak właśnie te lekkie tytuły, wprowadza po prostu taki nastrój. Dla mnie to jest coś magicznego. To jest magia, której ja sam nie potrafiłem powtórzyć. Mając tę samą grę, wiedząc już, znając ją, nie potrafiłem tego tak przekazać, tak jak to on. Ja strasznie sobie cenię właśnie w te czwartki takie przedkonwentowe, kiedy spotykamy się na takiej luźnej stopie i ogrywamy te lekkie tytuły. I Python zawsze... W Spartakusie. Tak, w krakowskim Spartakusie. I Python zawsze wyjeżdża z jakimiś oinkami i sprzedaje tą barierę. I to jest coś niesamowitego i to mi pokazuje, jaką siłę mają gracze, ci ewangelizatorzy danej gry właśnie, którzy potrafią sprzedać ten tytuł tak niesamowicie, że ta historia już wędruje z tobą, nie tego pana Sławeczka, który po prostu przylatuje z biura szefa i cię opierdziela. No, gra, która jest prosta na zasadzie, tak jak się przyczepiało do czółka, nie? Że wszyscy widzieli, tylko nie ty. I tutaj tak samo, widzisz te elementy, wszystkie elementy u innych współgraczy, tylko nie widzisz swojego. I pytasz nawet tego gracza naprzeciwka, ty dzwonisz po pana Sławeczka? On się uśmiecha, mówi, ty już 2 kółka temu powinieneś dzwonić po pana Sławeczka. No jasne, że to zamówienie już jest rozwalone. Dzwoń, napierdzielaj na niego. No i się uśmiecha i mówi, kurwa, no nie wierzę mu. No. Tak się wkręcasz, brakuje ci tylko jednej informacji, na tym, co ty tak naprawdę masz, a jak ludzie się w to wkręcą, to jest tak niesamowita jazda, bo jest jeszcze oczywiście, ońki mają to do siebie, że w te swoje gry wrzucają tam małe twisty i tutaj 3 takie są specjalne karty, które wywracają też tę grę do góry nogami, nie? Ale tu już nie będę wchodził w szczegóły.
I gra ma też poniżej 7 opinie na BGG, InGroove jeszcze niżej. A ta historia, którą on mi gdzieś sprzedał, niesamowicie mnie nakręciła na tę grę. Zamówiłem też sobie egzemplarz. Ciekaw jestem, jak się sprawdzi u mnie w domu, ale na przykład udało mi się sprzedać już na spotkaniu takim typowo sąsiedzkim. Fake Artist graliśmy i coś tam jeszcze. I o tyle mi się łatwo sprzedaje tam, grając z sąsiadami, że mam od nich kredyt zaufania, nie? Trochę tak jak my, widząc Pitona, od razu się uśmiechamy, nie? Że tą bajerę już od razu łykamy. Tak samo oni wiedzą, że przyniosę coś, co sam sprawdziłem, co wybrałem powiedzmy z iluś tam gier i dopasowałem do nich. I dlatego też łatwiej jest tę grę zaprezentować i wkręcić ich w tą historię. Więc tu jest takie moje nawiązanie do tego odcinka, jak bardzo gracze mają wpływ na grę, że w przypadku tego typu gier, zresztą nie tylko tego, no teraz rozmawialiśmy o Rucie, który tutaj nam ewangelizuje Konrad. I jest to samo, odczarowanie zupełnie, spojrzenie z innej perspektywy na grę. To jest coś fantastycznego, tylko też trzeba chcieć. Ja zawsze uwielbiałem właśnie grać z ludźmi, którzy byli pasjonatami jakiejś gry. Właśnie spojrzenie na to ich oczami to jest dla mnie olbrzymie doświadczenie. Dlatego ode mnie duże plusy dla Pitona i Duriana. Natomiast problem polega na tym, że nie zawsze jest dostęp do tego do tego fana, fana, ewangelizatora tej gry. No ale to wtedy znowu, nie żyjemy w jaskini, tylko trzeba gdzieś tam doczytać, pooglądać, postudiować i spróbować samemu stać się w jakimś stopniu, takim graczem, nauczycielem, który będzie wprowadzał, i pokaże trochę więcej niż tylko ta taka najbardziej oczywista, najbardziej widoczna na powierzchni gra, tylko właśnie pokaże, że tam jest coś jeszcze więcej pod spodem. Tak, to dobrze to powiedziałeś, bo to rzeczywiście trzeba być maksymalnie przygotowanym. Jeśli chcemy komuś sprzedać tytuł, który sami z jakiegoś powodu pokochaliśmy, to musi być to nie może być wertkowanie instrukcji, zastanawianie się i tak dalej, bo to wybija ten rytm, ta magia gdzieś jest, to ucieka właśnie, Ale to już wiesz, to już nawet tam palicho jakieś tam wertowanie instrukcji, ale właśnie pokazać komuś, że słuchaj, a tutaj możesz zagrać w ten sposób, albo w taki nieoczywisty sposób, albo jeszcze w coś innego, bo tutaj strategicznie możesz liczyć na to i tak dalej, i tak dalej. Jakieś, scenariusze pokazywać, jakie są konsekwencje, jakie są szanse przed graczem w danym tytule, żeby go złowić właśnie na tą różnorodność taktyk, strategii, w danym tytule. Znaczy tutaj akurat tym muszę imprezowy tak, gierkach, to bardziej akurat. Ale to też działa jak najbardziej w głębokich grach, jeszcze bardziej pewnie. Takich wielowarstwowych. Piotrku, chcesz coś jeszcze dopowiedzieć? Tak, czuję się wywołany do tablicy i bardzo mi miło, że w takim miłym sposób o mnie opowiadasz, Irku. A ja bym zauważył, że taki weteran faktycznie może bardzo pomóc w wprowadzeniu do gry, w przeskoczeniu tych pierwszych, powiedzmy, warstw, tych pierwszych kilku grach, których nie za bardzo wiemy, co mamy robić, nie bardzo wiemy, jak się ustosunkować, co jest takim prawdziwym celem gry i może od razu nas obedrzeć z tej niepewności i pozwolić nam dojść do sedna. Ale tutaj, jak myślałem o tym, notując sobie, słuchając waszych wypowiedzi, to tak, ważne jest to, jak też gra pomaga i jakie mamy plany B. I tak, po pierwsze jest pierwszy aspekt, o którym, Mirku, mówiłeś, czyli weteran, który pomoże wprawić w nastrój, przełamać lody. Przecież Piton nie musiał być wielkim znawcą Duriana i gigantem w strategiach durianowych. Tej grze nawet chyba nie za bardzo by się dało. Nie dałoby się jakieś wyłonić mety tej gry. Ale tak, tylko gra aktorska, jakaś charyzma. Dokładnie. I to jest pierwszy taki poziom weteraństwa, powiedzmy może rodzaj, w jaki on wam pomógł. I tak myślałem o tym, jak twórca może coś takiego zrobić dla graczy, aby im to zapewnić.
Cygański spryt. W sumie zanotowałem tylko, że jedyny plan B to jest, no, że faktycznie musi przypadkiem być grupa odpowiednich osób w odpowiednim nastroju. Czy twórca ma jakikolwiek sposób, żeby uchronić nas przed graniem w grę z niewłaściwym nastrojem? Czy gdyby Pitona nie było, to ta gra by się obroniła? Czy nikt by nic nie poczuł i byłaby niska ocena na BGG? No właśnie, tutaj dałem przykład, bo zagraliśmy na konwencie w jeden dzień, ale wiesz, i spodobała im się gra, bawili się, ale nie potrafiłem tego tak pięknie pokazać, bo też była inna atmosfera. Dzień wcześniej, wiesz, w swoim pokoiku, w gaciach, w bamboszach, śmiechy, chichy, po dobrej kolacji, to też się wytworzyła taka inna atmosfera. No jednak Piton ma w sobie tą charyzmę właśnie odgrywania tej roli, nie? A tutaj mi zupełnie to nie wyszło, nie? Na zasadzie fajna gra się w jakiś sposób trochę obroniła, ale to nie było to, co było w dzień wcześniej. Jeśli chodzi o działanie twórców, no to myślę, że Caldwell to dobrze właśnie robi. Poprzez wywiady, poprzez udzielanie się podczas rozgrywek, nie? Czyli tam Hej Cabrot i tak dalej, może pokazywać tak naprawdę, gdzie jest pies pogrzebany w tej rozgrywce, nie? W tej grze. To wydaje mi się jest dobre działanie. No, Cola się świetnie słucha, jeśli chodzi o wywiady, aczkolwiek można się czasem później odbić. No tak, ale tych wywiadów nie znajdziesz, nie? Z lektury instrukcji. No nie, to trzeba samemu już tak. Tak jak mówiliśmy, jeśli chcesz być ewangelizatorem tej gry, no to musisz sam pogrzebać. Tak jak ludzie tam pytają o 18 na początek dalej, to no muszą też sami wykonać pewną pracę domową w postaci obejrzenia rozgrywek, czy dowiedzenia się czegoś więcej. Tak, i tutaj jest właśnie ten drugi typ, w jaki weteran może pomóc, jak zanotowałem, czyli pomoc w przeskoczeniu tych pierwszych etapów, kiedy tylko uczymy się gry i wejściu na odpowiednie tory, jak analizować, jak patrzeć na rzeczy, jak je widzieć i co one mogą znaczyć. Trudno się samemu tego domyślić, to zajmuje dziesiątki gier czasami, a weteran może nas nakierować, zwłaszcza weteran jest przy każdym poście, kiedy ktoś nowy udziela się wątku 18XX, to ma gwarantowane, że jedną z pierwszych odpowiedzi będzie zagraj z kimś, kto dobrze zna ten system, nie? I zastanawiam się, co twórcy mogą zrobić, żeby tutaj też uchronić graczy przed błądzeniem, zanim w końcu nie wpadnie jakiś weteran, albo jak w Oathie, że trzeba błądzić ileś partii, zanim w końcu wszystkim magicznie kliknie, jeśli jeszcze są w ogóle przy stole. To też jest właśnie ciekawe. Nie musimy o tym wnikać w to, ale że właściwie dwie zupełnie różne role, jakie ma weteran i Piton z jednej strony może być wspaniałym przewodnikiem w 18XX, kiedy będzie bardziej skupiał się na poważnych aspektach, a w innych zupełnie inny sposób może rozruszać grę, używając innych talentów, nie? Więc to jest ciekawe, że właśnie czasem po prostu do gry przyklejają się pewne osoby, które w jakiś sposób pierwsze odkrywają ten potencjał ukryty, nie? Że one już to widzą po pierwszej partii. Jeszcze dokładnie nie są w stanie określić, ale już jest coś, co je wciąga, co je zachęca do tego, żeby poznawać bliżej i odkrywać i później właśnie to przekazywać dalej. Więc to jest magia dla mnie niesamowita. Magia właśnie tego hobby, dlatego to się nazywa gry towarzyskie. I to właśnie dla mnie jest po tych latach graniach najpiękniejsze właśnie odkrywanie gier poprzez innych ludzi, nie? Niekoniecznie skupienie się na samej grze, ale właśnie odkrywanie też innych osób, poznawanie innych osób, tak jak no tutaj gdybym Piotrka pewnie nie poznał, no to dalej bym sadził marchew i przerabiał. Byłbyś szczęśliwy. Sadził drewno w deski przerabiał, nie? A tutaj miałem okazję wejść w zupełnie inny, nowy świat i to mi się podoba. Tak samo teraz z tym Rootem. Dla mnie to jest zupełnie ziemia nieznana, ta część negocjacyjna, nie? Tylko też inne spojrzenie na negocjacje niż do tej pory, tak jak ja miałem definicję gier nad stołem, od którego się odbijałem, to tu jest zupełnie coś innego, wiesz, to co pokazujesz w przypadku Roota, więc fajnie, więc to jest niesamowite, żeby trzeba dać szansę właśnie tym osobom, które mają pojęcie i dać się wciągnąć. I tutaj też ja myślę, że za wiele razy też popełniłem błąd, nie wiem, złego humoru, gdzie przychodzimy
z jakimś takim negatywnym nastawieniem już na rozgrywkę, bo ktoś ci prezentuje kolejny tytuł, tobie się nie chce i to już jest z góry, wtedy jest wyłożona ta rozgrywka, także no trzeba umieć cieszyć się tym spotkaniem, docenić te spotkanie, które i tak jest u nas rzadko, więc dla mnie taka nauczka na przyszłość, żeby właśnie bardziej z otwartym sercem, umysłem podchodzić do tych gier, rozgrywek. I jak mamy twarde oczekiwania, to jak ich rozbieżność może położyć każdą grę, nie? Każde spotkanie. Te cholerne BGG, nie? Te z tyłu głowy ten krytyk, recenzent, który już tam myśli nad oceną na BGG, jaką wystawić, nie? Czasami też przeszkadza. Albo tak jak Cole mówi i tydzień temu powiedziałeś, sam przywołałeś, że jak spotykają się na jednym seansie miłośnicy horrorów i filmów sensacyjnych, albo którzy po prostu kręcą sobie bekę, to ich doświadczenie może być bardzo popsute. Jeśli jedna ekipa oczekuje po filmie nastroju grozy, a druga będzie wyśmiewać każdy jumpscare i kostium upiora. I tutaj takie gry też mają taką wrażliwość na to. Wszystkie gry właściwie mają na to wrażliwość. Natomiast jak taki delikatny off-top robimy, to ja jednak wejdę w polemikę, bo ja nie wiem, jak wam się często zdarza, że przychodzicie do partii i już myślicie, co wystawicie na BG'ego. Mi się wydaje, że to tak nie działa, nie? Tylko jeżeli już, to przychodzicie i ewentualnie albo macie oczekiwania, albo ewentualnie znaczy nie, mi chodziło w trakcie partii. Mi, tak? W trakcie partii już sobie myślę, na ile to wyceniam, nie? Ja lubię myśleć... Nie, ja tak nie mam. Ja mam bardziej na zasadzie, czy już chcę, żeby ta partia się skończyła, tak? Ewentualnie wystawić jak paga na bazar, czy wiesz, czy jest po prostu cały czas wow, ale się dobrze bawię, nie? To raczej w ten sposób. Ja rzadko przychodzę nieprzygotowany na grę. Nie to, żebym sobie jakąś opinię o niej wyrabiał, ale nawet słuchając instrukcji, to już tam jakieś części opinii różnych tych recenzentów, no bo to oni najczęściej nagrywają jak grać, się tam już zawierają i konfrontuję to sobie, co o tej grze słyszałem, a co dostaję faktycznie i zastanawiam się, czy mi czegoś brakuje, czy oni o czymś nie opowiedzieli. I byłbym pośrodku między Piotrem a Irkiem tutaj w tej kwestii. Sam nie oceniam na Board Game Geeku raczej. Większość ocen, jakie wystawiłem, to jeszcze tam przed 2016 rokiem, a później z Board Game Geeka praktycznie przestałem korzystać. No widzisz. No dobra, to ode mnie wspomnienie Duriana, ale też jako taki symbol małych gierek, od których ja zawsze uciekałem. Nie wiem, zawsze dla mnie tylko, wiesz, wielkie krowy, takie tłuste tytuły, a właśnie Ońki odwróciły mi te myślenie i bardzo cieszę się, że właśnie poznałem takie małe, sprytne gierki, które fajnie wypełniają czas właśnie takimi spotkaniami typowo towarzyskimi. Także ode mnie bardzo pozytywne zaskoczenie Durian, jak i cała seria wydawnicza Ońków. Ja bym się dołożył do twoich zachwytów, ale nie nad Durianem, chyba że Piotrze chciałbyś coś dodać jeszcze. Nie. Ja zacząłem od takich małych tytułów, które były bardzo oparte na interakcji między graczami. Moją pierwszą nowoczesną planszówką, jeśli można tak to nazwać, był Wiohmen Racer, bo przeczytałem jego recenzję w CD Action i znalazłem go podczas zimowiska w Empiku w Nowym Sączu. I słuchajcie, ja większość tego, co wiem o planszówkach i o negocjacjach i o grze nad stołem, nauczyłem się z tego cholernego Wiohmen Racera, który nie ma wysokiej oceny. I uwaga, ale był białym graliśmy krukiem w niego... Czasu. Słucham? Był białym krukiem swego czasu, ludzie szukali do kolekcji. O, to mogłem zarobić, ale w sumie nie sprzedałbym. Słuchajcie, graliśmy w niego totalnie źle, ale nauczyłem się charakteru i reputacji w grach planszowych. Miałem tutaj sąsiada, który absolutnie wymiatał poprzez grożenie ludziom i zimne spojrzenia. I skubany musiał blefować, no bo jechał tymi końmi, używał biczów do napędzania koni, ale zawsze kiedy się go mijało, to pytał chłodno: jesteś pewny, że chcesz to zrobić? Kiedy robiliśmy zamach na jego dzieci. I kiedy już po kolejnym, trzecim, czwartym razie się go doganiało i że no, on nie może tak pędzić i dalej mieć bicze, żeby zemścić się. I on zawsze wiedział, kiedy spełnić groźbę.
On zawsze wiedział, kiedy zbliża się ten moment, potrafił wyczuć, kiedy może sobie pozwolić na blef i go wykorzystać, a kiedy gracze będą chcieli sprawdzić. I wtedy, nawet jeśli wiedział, że przegra, to tłukł i w kolejnej grze był po prostu nie do ruszenia, jechał, wszyscy się go bali. I to jest jak się powinno grać. Tworzył reputację. Konfliktowe. No. Tworzył reputację. Ja nigdy nie zapomnę, Damian Ninja, pozdrawiam cię serdecznie, tęsknię za tobą, byku. Nauczyłeś mnie życia. I mam jeszcze jedno doświadczenie a propos takich niepozornych, ale żeśmy grali, kurczę, na działce. Poniszczone mam te karty strasznie, bo graliśmy. Kiedyś na deszczu zostało, ale co tam, trudno. Jeszcze wtedy koszulek, nie wiedziałem, że istnieją takie rzeczy. Opowiedz o tych koszulki. polach naftowych. O, myślałem o czymś innym, żeby powiedzieć, ale tak. Dobra. W ogóle tego Wiochman Racera najgorszym moim, też myślałem, żeby nie wpisać jako rozczarowanie, na liście miałem, ale nie wybrałem na dzisiaj, był Wiochman 2. Ale moim rozczarowaniem z Wiochmana 2 było to, że przeczytałem instrukcję, bo była lepiej napisana i okazało się, że kompletnie źle graliśmy jedynkę. W jedynkę, no. I odkąd zaczęliśmy ją grać dobrze, 3 oczka w dół, to jest gówno, nie? Czarprys. Kompletnie się do niczego nie nadaje, ale jak myśmy grali chaotycznie, że kto pierwszy rzucił kartę, ten wygrywał, bez jakichkolwiek tur, po prostu to był festiwal darcia gęby i wzajemnego zaufania. Nikt nikogo nie pilnował, wszyscy krzyczeli wio, 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 pr. I to było fenomenalne. Jak można ją było zepsuć, czytając reguły? Nie wierzę. I to jest dokładnie to samo, co się wydarzyło w polach naftowych. Jest taka śmieszna gra, w której elementami beczułek, w ogóle polska gra, sprzedawana chyba kiedyś za 20 zł w naprawdę kiepskim mocne wydaniu. 4,2. Tak, o właśnie. Beczułkami, które są naszym dobrem, jedynym surowcem poza pieniędzmi, jest jakiś chyba pokrojony kij od szczotki, bez nawet żadnego malowania, bez jakikolwiek impregnatu. Całe pudełko jest wypełnione pociętym kijem od szczoty i to jest straszne. Ale słuchajcie, mieliśmy kiedyś normalnie turnieje. Chłopaki przychodzili, graliśmy w to namiętnie, tydzień po tygodniu, kochaliśmy tę grę, aż nie przeczytaliśmy po raz drugi instrukcji. Irek mnie tutaj prowokował, żebym więcej opowiedział o tej grze, ale ja już nie pamiętam, jak ja tę tłumaczyłem, ale ja źle, ta gra była fatalnie napisana, ta instrukcja była po prostu przerażająca. Ja miałem straszny trud, żeby skumać, o co tym twórcom chodzi. W końcu sam dodałem tyle, co umiałem, wytłumaczyłem to ludziom, gramy, ale to jest, kurde, świetne. Bardzo kontaktowa, bardzo dyplomatyczna, za gęby się cały czas trzymaliśmy. Bardzo aukcyjna gra, wszystkim polecam fanom 1830, zdecydowanie nie Run Your Good Company, tylko licytacje i spółki. I nam się to strasznie podobało, aż wróciliśmy do instrukcji i czar prysł, nie? Próbowaliśmy zagrać dobrze, to był ostatni raz, jak graliśmy. I ja chyba wrócę do tego tytułu, bo słuchajcie, jak masę gier w życiu sprzedałem, bo okazało się, że naczytałem się na forum albo na Board Game Geeku, a był totalny niewypał, albo właśnie nie trafiło się odpowiedniego towarzystwa, albo źle przeinaczyłem instrukcję, albo coś tam. I gry mi się nie podobały, ale ta jedna gra, mimo że już nie wiem, 15 lat w nią nie grałem, to jest na półce i jej nigdy nie oddam, aż chyba wrócę i spróbuję rozkminić. Kolejna gra, którą źle grałem, wybaczcie, że tak rzucam z rękawa, ale przypomniało mi się. Dawaj. Słuchajcie, ja grałem w Pandemika, jeszcze nie było dodatków, tak dalej. Ja kochałem go niesamowicie. I po latach grania ktoś mi zwrócił uwagę, że gram źle. I to, jak ja tłumaczyłem Pandemika, na pewno wszyscy znają, co słuchają. Kto nie zna Pandemika, to właśnie nie wierzy, że istnieją takie osoby w świecie planszówkowym. To kiedy usuwacie kosteczkę z planszy, ona trafia z powrotem do puli, że możecie ją użyć. I gra jest przegrywana, to chyba załóżmy, że jest ich 20 i grę się przegrywa wtedy, kiedy więcej niż 20 kosteczek ma być wyłożonych na planszę. To myśmy grali po mojemu tak, że nawet jeśli wyleczyliśmy chorobę, to ona nie wracała do puli, tylko była usuwana z gry. Innymi słowy, mieliśmy 4 albo 5 tur, żeby zrobić pierwszą szczepionkę na najpopularniejszą chorobę. Słuchajcie, te dyskusje, te dyplomacje przed odkryciem pierwszej karty, to było niesamowite, jak w sztabie normalnie. Podejrzewam, że się normalnie wojskowi mniej męczą nad tymi grami wojennymi, niż myśmy wtedy po prostu ustalali plany na 40 tur do przodu, co się stanie, jak byśmy wyskoczy mieli ta karta. Ministra zdrowia dobrego, no.
Dokładnie, Szkoda, tutaj, że widzisz, okej, dobra, teraz w przeliczamy. czasach- Wyszło nam, że jest 10 czerwonych, a na przykład 8 niebieskich, więc tutaj dopóki w trzeciej turze patrzymy, ile pojawiło się niebieskich. Jeśli tyle i tyle, to wtedy zmieniamy. Tutaj kto ma jakie karty, ustalamy A tu punkt ciach, zgodny, częściej karta, siedzi tutaj, tam. respiratory z Albanii, uratowani. Dokładnie, ale to było fenomenalne. I odkąd ktoś się uparł, żeby grać to dobrze, to ja nie mogę na tę grę patrzeć. Ona jest nudna, jak flaki z olejem. Nawet na wyższych poziomach trudności tam się nic nie dzieje, nie ma ciekawych wyborów. Nie ma o co się pokłócić, nie ma na co mordę drzeć. Strasznie wykastrowało Pandemika czytanie instrukcji dla mnie. No, Czyli grajcie po swojemu. To tak jak ja z dziećmi jak gram. O, Też doklejam tą fabułę. tak. I jeszcze chciałbym opowiedzieć i bardzo serdecznie pozdrowić mojego kolegę z Pępowa i wszystkich jego przyjaciół. Najlepszy Sylwester ever w Złotej Karczmie. Słuchajcie, graliśmy w Chińczyka. To był Sylwester, już było w czubie. I zająłem się komentowaniem a la komentator sportowy. Słuchajcie, ja myślałem, Ruchów że na ci ludzie planszy. po prostu zaczną się bić. To było absolutnie niesamowite, jak ludzie, jeszcze graliśmy, jak się nazywa ten, był taki styl, graliśmy, jeszcze miałem spędzących żółwi, nie, Boże, tych ptaków, to się ptakami z procy strzelało i świnien nawalało, to mieliśmy taki i jeszcze Angry Birdsy, takiego mieliśmy Chińczyka, przywiozłem i jeszcze taki, że kostki się nie gubiły, jak ludzie rzucali nimi o ścianę, bo trzeba było nacisnąć taki grzybek, który był na środku i wtedy on rzucał kosteczkami. Jak ludzie w niego po prostu tłukli, nie, z pięści niemalże i wierzyli, że im mocniej walną w tę planszę, tym większa szansa, że uda im się dogonić tego ptaka przeciwników i go dorwać. Ja nie wiem, czy ludzie wiedzieli w ogóle, o co grają. Liczył się tylko mord, liczyło się tylko zabijanie ptaków przeciwników i słuchajcie, to była taka partia, że wszyscy spoceni stwierdziliśmy, że nigdy więcej po prostu nie gramy, bo to było zbyt wymęczające emocjonalnie, żeby zagrać w Chińczyka. Ale no myślę, że wszyscy pamiętamy i czasami wracamy wspomnieniami do tamtej gry, więc nawet w Chinola głupiego da się zagrać tak, że sąsiedzi dzwonią po policję. I to Zostaje było Brzmi jak super. moja partia w labirynt. No to co, Piotrek, Dobra, teraz Też to... dajesz To wszystko ode coś? mnie. Jeszcze raz, Ode przepraszam. mnie to Piotrek, wszystko. dajesz? I ty, Piotrku, byś chciał powiedzieć o swoich zaskoczeniach pozytywnych. Pozytywnych. Tak, Masz dobra, jakieś? to tak. Znaczy u mnie będzie szybko. Spokojnie, z tym entuzjazmem i z optymizmem. To jedną rzecz jeszcze na chwilkę nawiążę do tych smutnych zaskoczeń, czyli tego labiryntu. No bo właśnie tam wróciłem do tego labiryntu, zagraliśmy, no i tak parę rzeczy mnie tam zaczęło uwierać. I parę miesięcy temu pojawił się też jeszcze PAX Renaissance na BGA, tak, na Board Game Marinie. I tam w międzyczasie zagrałem chyba już ponad 30 partii asynchronicznie mi się udało zagrać. Tu głównie pozdrawiam Tomka Miesięcjusza z forum, bo my we dwóch sobie często tam pykamy. To nie jest dużo partii tak naprawdę, bo ja czasami gram jedną partię tydzień albo dłużej, bo nie mam czasu, kiedy tych ruchów robić. Ale tak, po pierwsze w ogóle ta gra bardzo dobrze się gra asynchronicznie. W sensie, że robi się ruch, kiedy tam mamy czas. Ja z reguły bardzo nie lubię takich gier, ale tutaj naprawdę według mnie to się sprawdza fenomenalnie. Po prostu zawsze tam jest na tyle dużo decyzji do podjęcia, na tyle dużo rzeczy do przeanalizowania w każdym ruchu, że to nigdy nie jest jedno kliknięcie, nie? To nigdy nie jest tak, że kurde, no czekam teraz 3 dni, żeby tam raz tylko kliknąć, tylko jak wchodzę, to muszę naprawdę nagłówkować się i nakombinować, co chcę zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Ale dlaczego mówię o tym PAX Renaissance jeszcze w kontekście labiryntu, który tam gdzieś troszeczkę podupadł w moim rankingu? Mianowicie ja się bardzo bałem, ja w ogóle bardzo często się boję powrotu do gier, które wysoko oceniam, a w które nie grałem na przykład ponad rok. Nie wiem, tam 1,5, 2, 3 lata nie grałem, bo po pierwsze boję się, że gdzieś tam w międzyczasie ten czar pryśnie na zasadzie, że nowe gry poznaję, troszeczkę ten gust ewoluuje i może się okazać, że no nie, to już nie jest to. A tutaj znowuż się bałem tego, że
ze względu na to, że to jest ta implementacja online, to, że ta gra mi się opatrzy, że mi się znudzi, że znajdę, znaczy może nie, że ja znajdę, ale że ogólnie znajdzie się jakaś strategia, jeśli nie wygrywająca, to jakaś taka powtarzalna, nudna, taka obrzydzająca grę, że ta gra mi w końcu spowszednieje po prostu po tym, że będę w nią częściej grał. Czy że no nie będzie już tej ekscytacji, nie? Tej takiej podniety jak na pierwszej, na drugiej randce, tak? Że po prostu siadam do tej gry i kurde, no nie wiem co zrobić, no wszystko jest fajne, wszystko bym chciał, co się wydarzy, co tu się dzieje, kurczę, jak zareagować, tylko już będzie takie, no okej, on zrobił A, to ja muszę odpowiedzieć B, on zrobi C, to ja muszę odpowiedzieć albo D, albo E i taki trochę samograj, że nie będzie tego efektu takiego szybciej bijącego serca. No i powiem wam, że no to jest właśnie ta różnica troszeczkę między Labiryntem. Dlatego Labirynt podupadł, że Labirynt mnie zirytował i przykrość mi sprawił, a Pax Renaissance naprawdę zagraliśmy ponad 30 partii i jest fenomenalny. Jest naprawdę, to jest tak fenomenalna gra. Najgorsza partia, jaką miałem w Pax Renaissance, to była taka partia dosłownie, było mnóstwo królówek, mnóstwo możliwości jakby jakichś tam wojen religijnych i tak dalej, że można było całą planszę, dosłownie, my żeśmy chyba z 10 królestw mieliśmy w pewnym momencie 9 królestw, we dwóch, partie dwuosobowe. I dosłownie jeszcze tak było, że ja poszedłem w całości na wschód, Tomek poszedł w całości na zachód i w ogóle żeśmy grali solo, obydwaj, obok siebie. To była najgorsza partia w Pax Renaissance i do czasu. Druga połowa tej partii, jak w końcu zaczęliśmy delikatnie, na początku się tylko tam delikatnie obmacywać, to druga połowa partii była fenomenalna, była naprawdę ekscytująca. Po prostu w tej grze ja nie miałem jeszcze nigdy złej partii. Mówię, początek był naprawdę taki smutny, nudny, że graliśmy obok siebie, ale później to, co się działo, to były piękne rzeczy. Także no Pax Renaissance absolutnie fenomenalna gra. Znowu, te same mniej więcej wady co Labirynt, tak? Złożoność zasad, trudność też dobrego grania strategicznie i tak dalej, ale to jest ta różnica. Tu też jest losowość. Tu też jest losowość, która potrafi przeważyć szale zwycięstwa, ale dla mnie to jest jak najbardziej akceptowalny poziom losowości, taki, który jeszcze dodaje smaczku i dodaje fajnych rzeczy w tej grze, a w Labiryncie niestety zbyt często to już taka skrajna losowość idzie już za daleko. A zostawiasz Labirynt? Także to takie porównanie. Mimo wszystko zostawiasz Labirynt w kolekcji? Bardzo dobre pytanie, wiesz, bo z Warlockiem też gadałem, żeśmy i on mówił, to czuję, że chyba na bazar pójdzie. No i powiem ci, że się zastanawiam, czy nie wystawić tego Labiryntu, już abstrahując, kto to weźmie, ale bo kiedy ja w to zagram i z kim? Mhm. Na stole, nie? Na stole. Nie widzę tego, po prostu tego nie widzę. Nie? To wiesz, jak ja tutaj walczę ze sobą, żeby Puzzle Strike'a, który jest banalny pod względem zasad, jest banalną grą w porównaniu z Labiryntem do wytłumaczenia, pokazania i jakiegoś tam sensownego grania dużo szybciej, no to o czym my w ogóle rozmawiamy, nie? Z kim ja to odpalę. Także dobre pytanie. Ale będziemy kombinować. Także obserwujcie bazar tego DPS-u. Zachęcamy, trzeba założyć na Discordzie, trzeba założyć zakładkę giełda. O. A już myślałem o tym, o tym bazarze. w końcu jakiś biznes zrobimy na tym. Marny jak zwykle, ale zawsze jakiś. Ale to tak nawiązałem, bo mówiłem, że będzie mały przekręt o tym Pax Renaissance, ale druga gra, tylko nie wiem, czy monopolizować rozmowę, czy ktoś jeszcze teraz chce się wciąć? Nie, chciał się przeciąć. Pax Renaissance, tutaj twoje wybory, zarówno Pamir, jak i Renaissance, mówi, że oba są, powiedzmy, jakieś losowe, mają punkty wspólne i przede wszystkim właściwie chciałem opowiedzieć o tym w Labiryncie, po twojej opowieści o Labiryncie tydzień temu, ale zapomniałem, że ja w ogóle do tej gry no w sumie może i nie, bo miałem faktycznie tyle pytań do ciebie, co ma sens, co nie ma sensu, bo próbowałem skoczyć jak najszybciej na ten wyższy poziom rozumienia tej gry, a ta gra nie dawała mi wystarczająco dużo wskazówek sensowności moich działań i o tym opowiadałeś chwilę, ale Labiryntem szybko wszedłem do porządku dziennego, nawet jak mi kości nie szły, bo dla mnie to jest gra, która tworzy narrację. Bardzo dużo w ogóle gier wojennych
to są gry, które mają wygenerować jakąś opowieść. Zgadzam się. To jest książka, która, tak jak Irek mówił, że czasami się ciężko siada, jak wiesz, że wszystko tam i tak jest napisane. Nieważne, przecież dzisiaj 10 stron, czy 20, czy 30. Karty są zapisane i jedyne, co to możesz się o nich dowiedzieć. W Labiryncie ta książka się pisze i to nawet skłamałbym, Ten sam mówiąc, film że gracze ją odgrywany za każdym piszą. razem inaczej. No. Dokładnie, to nawet nie gracze ją piszą, jak wymaga się od graczy w Oathie, tylko tutaj ten film, jak w wielu grach wojennych, zwłaszcza solo, pisze się po prostu sam i jesteśmy obserwatorami. Najlepsze, co możemy zrobić, to potraktować to jako doświadczenie i później napisać narrację tego, co się wydarzyło na AAR-ze, After Action Report, na jakimś forum z grami wojennymi. I ja pamiętam każdą partię, którą grałem z tobą, Piotrze, i mam żywe te wspomnienia i to są rzeczy, których mi Labirynt, powiedzmy, nic nie zabierze. Labirynt mi je dał i ja nawet nie pamiętam rzucania kością, pamiętam sytuację, która się działa na planszy i nasze frustracje, które były raz u ciebie, raz u mnie i w ogóle do Labiryntu nie podchodzę poważnie. Nawet nie jest gra, tylko jakiś festiwal narracji. Też bardzo lubię gry card-driven games, jak na przykład Zimna Wojna, ale nie podchodzę do nich poważnie, bo za duży wpływ ma dociąg tych kart, za duży wpływ mają te kości. Tam można powiedzieć właśnie, że dobre granie tymi kartami. W Zimnej Wojnie to jeszcze się broni, ale w Labiryncie rzucasz nimi za rzadko i mają zbyt dużą wagę. Ale jako generator tych opowieści, tych frustracji, którymi próbujemy sobie radzić, los rzuca nam w oczy piach i wiatr, a my tura po turze brniemy dalej, nawet jak czujemy, że nie ma szansy na zwycięstwo, no to wiatr może się odwrócić i kości mogą pójść przeciwnikowi gorzej. Tak, i czasem się odwróci. I podchodzenie do Labiryntu poważnie jest dla mnie błędem, dla mnie to jest generator opowieści. I pozytywnym zaskoczeniem jest renesans na maksa, bo ta gra żyje. To jest dla mnie tak niesamowite zaskoczenie. Też miałem taką partię, jak opowiadałeś, że obie strony poszły, powiedzmy, taką wojenną stroną. Szybko pojawiły się królowe i podbijanie kolejnych sąsiadów na początku gry, niekontestowane, jeden na wschodzie, drugi na zachodzie, bo nie pojawiało się dużo handlarzy, było mało pieniędzy. I w momencie, w którym dotarliśmy do siebie, przeszliśmy do tego aktu drugiego, w którym podzieliliśmy się ziemiami i nagle dotarliśmy do momentu, w którym jedyne, co mogę zyskać, to zabrać tobie. Na początku mamy grę o sumie niezerowej, po prostu bierzemy, co jest dostępne, aż w końcu w akcie drugim przechodzimy do sumy zerowej, mogę zyskać tylko jeśli odbiorę tobie. I zastanowiliśmy się wtedy, bo w moim doświadczeniu tej partii, która była taka agresywna, oparta na podbijaniu królestw, na zbieraniu wasali, Europa była w absolutnie opłakanym stanie. Nie było prawie w ogóle pieniędzy na rynku, nie było żadnych wojsk na planszy, była bida, syf, dżuma, komuna, dramat. I w momencie, w którym doszliśmy do tego momentu stycznego, zasępiliśmy się, zastanowiliśmy, że niesamowite jest to, jaka to jest inna gra. Każda gra w renesans to jest absolutnie zupełnie nowe doświadczenie i jak przestaniemy przejmować się tymi mocami, które są na karcie i zaczniemy patrzeć na to, jak na generator historii, czyli wracam do Oath'a, to co Oath by chciał robić, ale jest mu jeszcze trudniej niż w renesansie, to ta gra jest niesamowitym pisarzem, niesamowicie ciekawych, zróżnicowanych historii. Nie miałem nigdy 2 razy tej samej gry i nawet te nudne gry w renesans, nawet te, których jesteśmy bezradni, ale czujemy, że to nasza wina, bo nie zapracowaliśmy na to, nie stworzyliśmy tego bogactwa, z którego moglibyśmy teraz czerpać i sami jesteśmy sobie winni, jest dla mnie ogromną zaletą. I nie znajduję wad. Tym bardziej, że dla mnie losowość w renesansie, ostatnie tylko zdanie, losowość w renesansie dla mnie nie jest wadą, bo karty pojawiają się od końca, kiedy są drogie i jeśli ciebie nie stać, a przeciwnika stać, to twoja wina. To dla mnie nie jest losowość. Tak. A w Labiryncie nie masz wpływu na kość żadną. A nawet jak go stać, to kupi sobie jedną taką kartę. Dokładnie. Już jest w długach duże poświęcenie. Po uszy to.
Irku? No ja mam pytanie właśnie, czy ty teraz patrzysz na labirynt tak jak Konrad po tych kilkuset godzinach przegranych, czy to dla ciebie jest wciąż jeszcze opowieść, czy to już jest wyprane z tego elementu, którym zresztą pamiętam, my też się zachwycaliśmy właśnie, fabularnego, że tak powiem, i tylko to już jest abstrakt na zasadzie, co mam konkretnie zrobić, co z czym połączyć, już cię nie interesuje warstwa ta narracyjna, fabularna. Czy dalej, Nie, dalej ci ta gra opowiada ja historię? lubię bardzo tą warstwę Nie zniknęło to po tym. Okej. narracyjną, także to ten, natomiast wiesz, no ja gram zawsze gram o wygraną, tak? Rozumiem. No. No fajnie, że wiesz, Hamas pacyfikuje na przykład, tak, na Bliskim Wschodzie, czy tam państwo islamskie powstanie albo zostanie obalone w zależności od tego, którą stronę prowadzę, ale jeżeli to mi nie da wygranej, to i tak mi jest przykro, nie? No i zasadniczo się z tym zgadzam. No i właśnie dlatego ten renesans też postawiłem w opozycji do Labiryntu, że on i robi zajebistą historię. Tam masz tych wszystkich, masz Tomasza Cromwella, masz Niccolò Machiavelliego i mnóstwo innych tych person, mniej i bardziej znanych, i robi to po prostu dużo lepiej, tak? Znaczy, dużo lepiej, no robi to inaczej też, tak? To też trochę jest tak porównywanie, nie wiem, Agrestu z serem pleśniowym, ale jedną rzecz robi dużo lepiej, po prostu. To jest ta losowość, że w Labiryncie ta losowość bardzo dobre partie potrafi zdewastować, po prostu zdewastować. I to tak naprawdę dla wszystkich przy stole, de facto. Nie? Ja się zgadzam, że tam i tak będzie fajna historia opowiedziana i tak dalej, natomiast partia jako gra kompetytywna jest nic nie warta, tak? To, co ty powiedziałeś, że ty nie bierzesz tego na poważnie, i ja też po prostu muszę jeszcze bardziej tego nie brać na poważnie i dlatego obniżyłem ocenę, bo jak mam do wyboru zagrać w bardzo dobrą grę, którą mogę brać na poważnie i mój wysiłek intelektualny i chęć zwycięstwa będzie miała wpływ na wygraną, albo zagrać właśnie fajny symulator, fajną opowiastkę randomową historii, ale gdzie mój wysiłek i pomysł strategiczny będzie miał wpływ na rozgrywkę na pewno, ale kości mogą powiedzieć, że nie, no to wolę tą pierwszą opcję, tak? Na przykład Pax Ernesa. Dobra. I mi się to podoba, co powiedziałeś. A i jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć tylko, bo ty powiedziałeś o tym drugim akcie, tak? To tak szybko tylko jeszcze wyjaśnijmy. Pierwszy akt, tak? Jeżeli dobrze rozumiem, to jest taka budowa królestwa, silniczka, potencjału, tak? Czyli takie stawianie pierwszych kroków, tak? Rozbudowa. I moment, w którym drugi akt to jest gracze to... jeszcze mają pulę do wzięcia, jest plansza pusta i mogą czerpać z rzeczy, rozwijać silnik, po prostu, który gra im podsuwa i nikogo to powiedzmy nie kosztuje. Nie ma tego konfliktu jeszcze. Gracze ustawiają swoją pozycję. Tak, nie wchodzi się w konflikt bezpośredni. Okej. Czyli się rozpanoszamy, ale jeszcze po tych pustych polach, tak? Dopiero zaczynamy wchodzić w sąsiedztwo, tak? Powiedzmy ze sobą. Drugi akt to jest, że się już zaczynamy kąsać, tak? Tak, że weszliśmy do momentu, w którym jedyny sposób, aby zyskać, to odebrać komuś. Kiedy już nasze silniki robią się konkurencyjne i konkurujemy albo o zasoby w grach euro, albo o teren w grach Area Control, kiedy już nasyciliśmy planszę, udało nam się podjąć pierwsze decyzje, jak rozwijamy nasze frakcje, i teraz jedyny sposób to konflikt. I jest jeszcze trzeci akt? Czy to już tylko jest trzeci akt, w którym mamy to zakończenie i chodzi o albo sprint po punkty i taka powiedzmy dramatyczna ucieczka, żeby jak najwięcej zyskać, zanim padniemy, jeśli nie idzie nam dobrze walka siłowa, albo właśnie dominacja siłowa, ponieważ jeśli w każdej grze ten balans się w pewnym momencie przechyla. Akt drugi może być bardzo krótki, czasami gra przechodzi do od razu trzeciego aktu, a czasami gracze robią absolutnie wszystko, żeby aktu drugiego nie było, i wtedy z niemocy i desperacji przechodzą do aktu trzeciego, prując się po prostu w astronomicznym sposobie, której gracze unikają konfrontacji, aż w końcu nie mają nic innego do zrobienia i wtedy jedyne co robią, to się biją. I to jest właśnie ten trzeci akt, w którym gracze muszą doprowadzić do rozstrzygnięcia.
Fajnie to obrazuje. No, ale w każdym razie... Okej, to powiedz. No, mów, Wilku. Nie, że fajnie mi to obrazuje stara wersja Polis, która się dzieli na 3 rundy i trochę to tak wyglądało właśnie, jak pokazywały te 3 rundy, jak ta gra się zmieniała. Pierwsza runda właśnie takie budowanie silniczka, druga totalna walka, a trzecia utrzymanie tego, co udało się zagarnąć. Dożynanie watachy. No, ale widzicie, a mnie na przykład renesans fascynuje pod tym względem, że tutaj ten drugi akt, czyli kontakt, dosłownie od pierwszej akcji bardzo często jest. Dosłownie pierwszą akcję, jaką robicie, to już jest akcja agresywna, która już coś ma przeszkodzić, ma wbić kij w szprychy, ma kogoś osłabić na planszy, ma już go przykąsać. Dosłownie od pierwszej akcji, czy od drugiej akcji, czyli pierwszej rundy, tak, bo mamy 2 akcje w grze, już do tego dochodzi. I że ten właśnie pierwszy akt, czyli taka jakaś budowa silniczka i tak dalej, jest ultra krótki w renesansie, albo jeżeli jest, to on jakby tak cały czas przez całą grę się tak jak jest tkanina, no tka się, tak, że okej, ogólnie cały czas próbuję wchodzić w kontakt, przeszkadzać, zdobywać przewagę na planszy, a przy okazji czasami albo, bo muszę, tak, idę właśnie w jakąś tam ekonomię, czy w jakieś wzmocnienie się na przyszłość, tak, czyli takie w cudzysłowie. Silniczek to jest za dużo powiedziane, ale w cudzysłowie, dziękuję. Ale budowanie tej swojej pozycji, tak, wzmocnienie się w jakiś sposób na przyszłość, tak, a nie tylko do aktualnego konfliktu. Także to jest to, co mnie absolutnie fascynuje w renesansie. I też mi się wydaje, że za mało jest takich gier, w sensie to też jest taka tendencja, która chyba się troszeczkę zmienia na plus, że za długi jest ten etap takiego, bym powiedział, zaawansowanego setupu, że dobra, to teraz buduję, to jeszcze buduję, to jeszcze buduję, to jeszcze buduję. O, teraz zaczynamy grać ze sobą, nie? To na przykład ty mówiłeś przy okazji 1894 Galatolola, tak? Że tam bardzo szybko gracze wchodzą w konflikt ze sobą. Że ten tak, pierwszy akt jest taki bardzo krótki, ultra. Na start są już otwarte 2 firmy praktycznie. I to już fajnie skraca ten czas właśnie budowania. Że to otwieranie tych 2 firm, ono może by pewnie, gdyby to zrobić, że gracze by to robili, tak jak nie wiem, w 18:30 czy coś, to by to zmieniało nieco, tak? Ten efekt motyla by zmieniało każdą partię, ale że to nie jest na tyle ciekawe, że lepiej być może to uciąć. Dłużej, rozgrywki. Tak. Że jakby te decyzje, one dla jakichś takich koneserów być może by były faktycznie super wartościowe, ale dla większości graczy i włącznie z tymi koneserami oni docenią to, że właśnie te 1,5 godziny gra jest krótsza, tak? Że tam nie dzieje się aż tak dużo, nie dzieje się, że te ciekawsze rzeczy są uwypuklone. To te gryski lubią najbardziej. I od tego też bym chciał więcej w grach właśnie. Jak najszybciej do akcji, do tych najciekawszych, najcięższych decyzji, a mniej jakiegoś tam klepania schematów tak naprawdę. Dobra. Okej, bo tak jak mówiłem, ten przekręt z tym Pax Renesansem chciałem zrobić, a jeszcze jedną grę, także nie wiem, czy teraz jeszcze ktoś się panowie. Irku? Nie, podsumowanie tylko już po twoim tytule zrobimy. Dobra, no to druga gra, którą chciałem wrzucić, to jest ten kodeks, tak, Cyril-nowy, o którym też cały czas tam w kółko gadam, no ale ja tutaj nie będę właśnie opowiadał o grze, bo do tego w końcu dojdziemy, do odcinka, poświęconego kodeksowi. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że strasznie tą grę hypuje i z tego nic dobrego nie może wyniknąć, bo tylko zawód z tego może być, no ale po prostu tak zakochałem się w grze, więc tak jest. Zagrałeś, nie? Tak. To mam nawet świadka. Nawet 2 mam świadków. Taka ciekawostka, że u mnie osobiście tak mniej więcej raz w roku, raz na 2 lata pojawia się jakaś taka gra, która mi się strasznie podoba. Taka perełka jest. Wcześniej był Pamir. Dlaczego o tym mówię? Tak, na przykład Pamir, tak, mniej więcej 2 lata temu. Musiałbym tam przelecieć, nie? Swego czasu Polis, to było gdzieś tam chyba około 2018 roku, jak pierwszy raz zagrałem w Polis. Takie czasami częściej to się zdarza, ale najczęściej, tak? W sensie do czego zmierzam, że coraz trudniej jest mnie zachwycić, okej?
to jest to, co Irek mówi, że jest mnóstwo gier, które są dobre albo bardzo dobre, ale mi chodzi o taką grę, że takie jest, o kurczę, co to było, nie? Ależ to było kopnięcie w słabiznę, nie? Muszę jeszcze raz. I że ta gra mi siada właśnie gdzieś tam na głowę i daje mi do myślenia. I gdzieś tam trafia na moją taką 9, albo nawet trochę więcej na BGG. Natomiast z kodeksem, dosłownie ten kodeks doprowadził do tego, tak bardzo mi się podoba. Uważam, bo mówię, tak naprawdę trochę liznąłem dopiero tą grę. Uważam, że jest tak dobra, że aż zdenominowałem to ocenę na BGG, nie? Czyli coś, co się jeszcze chyba nie zdarzyło. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, że dosłownie przeleciałem przez wszystkie oceny i je musiałem poobniżać, ewentualnie tam zaktualizować. I tak jak mówię, ja tutaj za dużo o kodeksie nie chcę mówić, to tak w jednym skrócie to jest, powiedzmy, RTS przeniesiony na planszę, gra karciana połączona z deckbuildingiem tak mechanicznie, ale to jest naprawdę na wielu poziomach fenomenalnie zrobione. Tu już nie chcę wchodzić w szczegóły. Natomiast jaką ja lekcję jakby wyciągnąłem z tego kodeksu, bo też właśnie sporo tam słuchałem, czytałem o tym kodeksie, jakby o procesie powstawania tego i powiem wam, i to nie jest poparte tylko kodeksem, ale dochodzę do wniosku, że takie fenomenalne, tak, genialne gry, takie gry dzieła sztuki, a bardziej ogólnie w ogóle wielkie dzieła, tak, niekoniecznie gry planszowe, tylko w różnych dziedzinach, wielkie dzieła, że one nigdy nie powstają z dnia na dzień. Że nawet jak jest jakiś mega fajny pomysł, który może być takim nagłym przebłyskiem geniuszu, to na koniec taka ciężka, mozolna praca, takie wieloletnie bardzo często, doszlifowywanie projektu, to jest to, co odróżnia grę bardzo dobrą, bardzo ciekawą, grę świeżą, z jakimś mega fajnym pomysłem, od gry, która jest jest genialna, tak, dla nas. No to wszystko oczywiście, mówię, subiektywne oceny. Że nie wiem, czy wam się zdarza też, są tacy nawet ten Oath, tak, o którym żeśmy mówili. Mi się wydaje, że to jest gra, która po prostu zdecydowanie za wcześnie trafiła już do sprzedaży, tak, na KS-a. Że jakby ona jeszcze 2, może nawet 5 lat w developmencie jeszcze by była, to by jej bardzo na zdrowie wyszło. Że na przykład projekty Eklunda, mnóstwo, zwłaszcza tych najnowszych BIOSy, ale też ten Pax Hispanica, to widać po Living Rulesach, jak on tam bardzo duże zmiany robił bardzo szybko po wydaniu gry, że ludzie wyłapywali, że te gry takie były na takim prostym etapie, na takim niskim poziomie niedodevelopowane mocno. Teraz to się chyba zmienia, bo dużo więcej osób gra tam z nim na tym TTS-ie, ale to też mi się wydaje, że tam tak duże zmiany z tego, co widziałem z boku, zachodzą w mechanikach, że to aż krzyczy, kurczę, zostawmy ten projekt, jeszcze go testujmy, tym bardziej, że ma zapaloną grupę jakby ludzi wokół siebie, tych testerów, zostawmy to, niech to dojrzewa jeszcze rok, 2, 5, jak będzie trzeba, być może nawet więcej, żeby zrobić z gry dobrej, czy bardzo dobrej, zrobić grę wyjątkową. I według mnie to nie jest przypadek to, że Pax Renaissance, że nie będzie drugiego pewnie już Pax Renaissance'u, tak, że jak on już nie zrobi drugiego Pax Renaissance'u, bo podejrzewam, że nad tym Pax Renaissance'em on naprawdę spędził, sumarycznie jakby to zliczyć, to będzie pewnie dekadę albo parę dekad, że większość designerów, tak, Wallace na przykład, mają kilka gier wybitnych, a później im częściej wydają te gry, to te gry są w dalszym ciągu dobre albo bardzo dobre, ale często po roku, po 2 latach to już, tak, faktycznie, był taki tytuł, nie? I tyle. To już nie są to już nie są gry legendy, tak? To już nie są gry, które evergreeny. Przepraszam? I według mnie też nie ma możliwości, żeby po prostu co roku, czy co 2 lata wydawać nową grę, która będzie właśnie takim genialnym tytułem, tak, ponadczasowym, takim, który po prostu będzie na ustach wszystkich, tak, i będziemy o nim mówić i za 5, i za 10 lat, i za 20. I dlaczego o tym mówię właśnie jakby w kontekście kodeksu, bo kodeks powstawał przez dekadę,
Ja się tym tutaj właśnie wafluję, się tym podniecam. Silvio o tym mówi tak zupełnie normalnie, naturalnie, że to normalna rzecz, tak? Że to faktycznie dużo pracy było, ale to jest dla niego oczywiste. Powstawał przez dekadę. Teraz niedługo, no jeszcze dobra, tam bo on jest chyba 2016 rok, no ale to niedługo kolejna dekada minie od tego, kiedy on wyszedł, tak? I gra naprawdę trzyma poziom. A mało tego, on jeszcze cały czas, przez ten czas jeszcze dopracowuje coś, może nie Codex 2, ale takie jeszcze ulepszoną, dosyć mocno zmodyfikowaną wersję kodeksu, tam dostępną u niego na Patronite. On to wyda pewnie, podejrzewam, najwcześniej za 5 lat, jak nie więcej, więc sumarycznie to wyjdzie 20-25 lat pracy właściwie nad jedną grą, nad jednym projektem, dopicowania, poprawiania. No i ktoś powie znowu, tak się przyczepi, no wydał tą grę, ja kupiłem, a zaraz wyda tutaj poprawioną wersję i ta moja stara jest do śmietnika. Ja to widzę w ten sposób, że no koleś chce stworzyć tą grę po prostu w najlepszej postaci, w jakiej to jest możliwe, tak? I tu już mówimy o dekadach po prostu pracy właściwie nad jednym projektem, czy tam nad dwoma maksymalnie takimi, znaczy pierwszą częścią i tą wersją, nie wiem, 1.5 powiedzmy, tak to nazwijmy. Tak. Nie podchodzi do gier w sposób komercyjny. On jest artystą. Ma to swoje tak, chciałby zarobić, nie? No bo to bez tych pieniędzy to ciężko kolejne gry robić, albo w ogóle żyć, tak, ale tak, nie robi tego w sposób komercyjny. Nie robi tego dla pieniędzy. Nie robi tego dla pieniędzy. To nie jest biznes dla pieniędzy, dla zysku. I też taka jedna tylko rzecz, ciekawostka podczas pracy właśnie nad tym kodeksem. No bo tak z boku patrząc można powiedzieć, no dobra, tam kolejna karcianka rywalizacyjna, tak, w stylu właśnie tej gry o Tron, karcianej LCG, czy jakiegoś tam Magica, czy czegoś takiego. Tylko zamknięta pula kart, mniejsza losowość i tak dalej. Ale na przykład on w pewnym momencie zastanowił się, taki głupi pomysł, tak trochę na zasadzie dowcipu rzucił, że bo w większości tych karcianek jest coś takiego, że w trakcie twojej tury, jak coś robisz, to przeciwnik ma możliwość reakcji, tak, odpalenia reakcji, czyli z reguły jakieś tam karty, zagrania jakiegoś zdarzenia z ręki po prostu, czy jakiejś umiejętności ze stołu, która coś tam zablokuje, zmodyfikuje to, co ty robisz, tak, albo dostanie coś w nagrodę za to, że ty wykonałeś. I on się zaczął zastanawiać, on stwierdził, że no kurczę, to musi być w grach, tak, bo to wprowadza no pewne napięcie, tak, możliwość kontrowania pewnych rzeczy, zaskoczenia przeciwnika i tak dalej, i że nie ma możliwości usunięcia, tak, reakcji z gry. Tylko że reakcje są bardzo nieeleganckie, bo to trzeba przerwać swoją turę, być może czasami są jakieś reakcje na reakcje i tak dalej, tak? To mnóstwo problemów takich designerskich po prostu są nieeleganckie. A on zawsze te gry stara się właśnie jeszcze też dopicowywać pod względem elegancji, tego, żeby jak najmniej zasad były, żeby one były jak najbardziej proste, a w dalszym ciągu jak najbardziej grywalne, jak najbardziej ciekawe decyzje przed graczem stawiały. I rzucił sobie tak trochę żartem, a co by było, jakbyśmy wywalili możliwość reakcji, w ogóle wszystkie reakcje byśmy wywalili z gry. I kurczę, wprowadził tą zmianę trochę dla jaj i prawie wszystko działało. Działało ponad 90% gry. I stwierdził, że to zostawi, no bo dzięki temu gra jest po prostu lepsza pod każdym względem. Wcale nie jest płytsza, wcale nie jest uboższa w ciekawe decyzje, a jest dużo lepsza do grania. I jaki był problem? Problem był taki, że 90% rzeczy działało tip-top, niecałe 10% rzeczy nie chciało działać. I on spędził ponad rok tylko na tym, żeby doprowadzić tą grę, żeby ona działała równie dobrze, a nawet lepiej przed wprowadzeniem tej zmiany, ale dalej bez przerywania tej tury. asynchroniczności. Tak, bez przerywania tury. I udało mu się to robić, ale poświęcił na to ponad rok. Nie? I to też pokazuje, że no, żeby tworzyć takie gry, tak, w sensie tak dobre gry, to trzeba być trochę psychopatą, trochę takim świrem no zakochanym, tak, w swoim dziecku tak naprawdę, w tym swoim projekcie. Niestety świat pokazuje, że zazwyczaj takie projekty nie są doceniane, nie? Tak, na tak bardzo, tak, ale wiesz, powinny być.
Wiesz co, tak, ale to wiesz, to ja bym tego nie zrzucał na karp tego, że ktoś właśnie długo robi projekt albo krótko robi projekt, nie? Że to jest kwestia marketingu, wiesz, trafienia z odpowiednim produktem w odpowiednim czasie i tak No dalej. właśnie, i tak być dalej. może, że to przykład tego, te gry jego na przykład tego ruta, za nie? 10 lat nagle ludzie zaczną, wiesz, mieć... Może tak, chociaż tutaj bez marketingu to nie wyobrażam sobie tego, nie? Bo wiesz, na przykład ten ród, nie? Który był no masakrycznym był sukcesem, nie? No ale tam wiesz, tam te grafiki pięknie, tematyka, mimo że gra według mnie jest mało przystępna, przynajmniej tak nawet dla zaawansowanych dosyć graczy ona jest według mnie ciężka. Ciężka, tak, ale przystępna myślę, że jest bardzo, ale ciężka. Tu definicja słowa przystępność. No, dla mnie przystępna gra to jest Ticket to Ride. No, w Ticket to Ride nie masz 4 asymetrycznych kompletnie raz na przykład. Nie? A ja przystępność rozumiem tak, że dosyć łatwo się wdrożyć i bardzo dużo informacji potrzebnych do grania jest na elementach gry. Że nie musimy sięgać do instrukcji. W dalszym ciągu... Jak ja gram kotami, ja nie wiem, co tam ptaki mają, myszki tak, i ale wiesz, co ty robisz, możesz palcem wodzić i dokładnie wiesz, gdzie są twoje cele, jakie po kolei rzeczy robisz, a dokładnym przeciwieństwem tego jest labirynt, którym nawet jak wiesz, co masz zrobić, to nie wiesz w sumie po co i czy to się przyda, czy nie. A ja kotami też nie wiedziałem tak naprawdę strategicznie, co mam robić. No ale dobra, już mniejsza o to, nie? Ja bardziej mi chodzi o to, że próg wejścia chodzi mi o takich graczy niedzielnych albo trochę ponadniedzielnych, nie? Którzy tam kilka gier mają na przykład, tak? Ja mogę się tylko zgodzić z tym, że ród jest trudny. Trudny, tak. No to dobra, o tutaj po prostu się myślę, że zatrzymajmy. A olbrzymi zdobył sukces, nie? Więc no mówię, to od wielu rzeczy. Tak jak w dużej mierze według mnie od marketingu. Który sami wydawcy skazywali trochę na porażkę. Znaczy tak zakładali, że to tak gra tak nie wybaczająca błędów nie przyjmie się, a nagle ludzie to chwycili niesamowicie. Tak, ale zobacz, jakby na przykład dzisiaj wyszedł Food Chain, no dekadę później, tak, kiedy jest dużo więcej, dużo więcej gier wydawanych, nie sądzę, żeby aż tak duży sukces odniósł. Być może się mylę, być może, wiesz, bo to jest gdybologia, nie? Ciekawe. Ale wydaje mi się, że ciężej by było. Po prostu jest tego dużo więcej. Tak, więc coraz trudniej jest. Tylko, że większość tego dużo więcej jest na jedno kopyto, nie? Więc wciąż być może te innowacyjne rzeczy się jakoś przebijają, nie wiem. Ale kodeks tak, to jest zbrodnia, że ta gra nie jest bardziej popularna. Ja nie potrafię tego zrozumieć. Nawet może nie popularna, ale taka legendarna, nie? Bo na przykład są właśnie gry szploterowe, które nie są tak strasznie bardzo popularne, ale jest ta fama się niesie za tymi grami, że to jest naprawdę dobra gra pod tym i tym względem, nie? A za kodeksem, no mówię, znaczy ona ma bardzo dobre oceny, tak? I ma naprawdę fajne komentarze tam na przykład pisane na BGG-u, ale no ja w ogóle o tej grze prawie nie słyszałem. Ja o niej usłyszałem a często jak ją widzisz, to od razu ją omijasz ze względu na warstwę wizualną. Wydaje się po prostu generyczna. Trochę tak. O, niestety trochę to tak. Prawda. Tom Wassel peany rozpiewał na temat kodeksa i Sirlin pisał na swoim Discordzie, że po jakimś czasie Tom Wassel się do niego odezwał, że jak to jest możliwe, że ta gra odniosła sukcesu, to jest jakieś niezrozumiałe dla niego. Tom Wassel zrobił tak niesamowicie pozytywną recenzję, w której mówił, że sprzedaje całego Magica, którego zbierał od 20 lat, bo kodeks mu wystarczy. A i tak gra się nie przebiła. Totalnie zaginęła, zatonęła w cieniach przeszłości planszówkowej. Ale nie u mnie. Myślę na też, szczęście mogłem pokazać Piotrowi. Ludzie unikają też zamkniętych gier mimo wszystko, że jednak rajcuje ich te dokupywanie, ta ciągła zabawa w odkrywanie. Rozmawiałem, pamiętam, z właścicielem sklepu u nas tego Wargamera w Lublinie i on na przykład właśnie szybko wróżył upadek zainteresowania właśnie Summoner Wars, właśnie przez to zamknięcie, że jednak te turnieje na zamkniętych taliach nie przejdą długo. No i rzeczywiście, Summoner Wars gdzieś tam ludzie sobie w domu
łupią, ale nie ma takiego sukcesu jak inne żywe te karcianki. Potrzebny jest to ten napływ krwi cały czas. Tak, ale to jest ten aspekt kolekcjonerski, Tak, nie? Że tak. wiesz, nowe kartoniki też się dokupuje, tak? No. Co ja to rozumiem, tak? Bo sam tych kartoników trochę podokupywałem. Ale to odsyłam albo do naszych tych odcinków o Sydlinie, albo właśnie jako kodeksie jeszcze będziemy mówić, także Bo zobacz, jeszcze pytanie, tak czy zawsze więcej to jest lepiej. To właśnie tak jeszcze podsumowując, że my powiedzmy w planszówkach często kupujemy nowe tytuły, nie zostajemy przy jednym, ale na przykład osoby, które grają w bitewniaka, to często się skupiają na jednym bitewniaku, ale one też cały czas tego bitewniaka dokupują. Armię, frakcje i tak dalej, cały czas go rozbudowują, więc jest gdzieś ta potrzeba tego cholernego rozbudowania, a no kodeks jest grą kompletną i to jest jej paradoksalnie jakby minus, nie? Głupio to brzmi, ale no gra, która jest skończona, pełna, tak jakby nie daje tej możliwości rozbudowania, jest przez to być może tak. Mniej. A i tak mało kto będzie miał czas, nie? Żeby ją całą skonsumować. Ograć, przejść. Ale ten aspekt Nikt nie zakupowy będzie miał czasu. Nie da się. Też tak sądzę, że się nie da. No dlatego ja tak jeszcze tylko wejdę w słowo, 2 partie zagrałem w kodeksa i za każdym razem poszedłem, chociaż my gramy wykastrowane te wersje, ale to już nie są szczegóły, za każdym razem poszedłem w szkielety i to były zupełnie inne partie. Mimo że powiedzmy pomysł był ten sam, masa tych szkieletów, ale już wykorzystanie kart pomocniczych do tego, czy lepiej wykorzystanie bohatera, to już dało mi zupełnie inną formę zabawy, więc widać potencjał niesamowity. Nawet przy tych samych strategiach. Tak. Tak, no ja też się na tym łapię, ale to też jest ciekawy pomysł, może kiedyś na ten odcinek, to zresztą też od Konrada podkradnę, czy tam przytoczę jego słowa, że wszyscy mówią o głębi gier, a kto w ogóle ma czas i tak naprawdę chęci i będzie odkrywał głębię gier. Tak, i czy naprawdę jak mamy, nie wiem, na przykład 800 kart do Netrunnera, to czy jak kolejne 200 dojdzie, to nam się zwiększy głębia tej gry, czy wcale, że niekoniecznie, przykładowo. I czy to jest potrzebne. No ale to ja po cichu liczę, że kiedyś nagramy jeszcze taki odcineczek. Nie dziś. Dobrze, przejdźmy do podsumowania, do końca, tak, po co nagraliśmy tak z naszej perspektywy ten odcinek. No dla mnie jest to taka lekcja, wydaje się. No, a co jeszcze? Ja jeszcze nie opowiedziałem przecież o moim zachwycie. To poczekaj pan z tym zachwytem do kolejnego odcinka.